Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Dzisiaj mam dla Was odcinek informacyjny, bo zbliża się powoli sezon turystyczny, część z Was na pewno wybiera się do Turcji i pewnie w związku z tym przed takim wyjazdem rodzą Wam się w głowie różne pytania na temat Turcji, na temat Turków. Sprawdziłam to. Sprawdziłam, jakie pytania są najczęściej wpisywane w wyszukiwarkę Google, jeżeli chodzi o Turcję i Turków właśnie. Spisałam je sobie tutaj. I dzisiaj postaram się na nie odpowiedzieć, tak żebyście nie musieli już tych informacji nigdzie szukać. Będą one wszystkie zawarte tutaj w jednym miejscu. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie, czy Turcja leży w Europie? Tak i nie. Turcja to jeden z niewielu krajów, który jest położony jednocześnie na dwóch kontynentach. Turcja leży zarówno w Europie, jak i w Azji, chociaż faktycznie większość kraju jest położona w Azji. W Europie znajduje się tylko 3% Turcji i ta część Turcji nazywana jest Tracją, a granica oddzielająca Europę od Azji w Turcji to Morze Marmara, cieśnina Bosfor i cieśnina Dardanelle. Czy Turcja jest w Unii Europejskiej? Nie. Chociaż od dawna się stara, ale nie widać na razie żadnych przesłanek, żeby to się miało kiedykolwiek wydarzyć. Turcja nie jest też w Schengen, ale za to jest w NATO. Za to w NATO. Czy Turcja to kraj arabski? Nie, absolutnie nie. Turcy to nie są Arabowie. Turcja to nie jest kraj arabski, tylko kraj turecki. Jeden z wielu. Inne kraje tureckie czy też turkijskie, to na przykład Azerbejdżan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan itd. Kraje arabskie to zupełnie inne kraje i tutaj chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, żebyście absolutnie Turków Arabami nie nazywali, bo niektórzy mogą się o to obrazić. Mniej więcej to jest taka sytuacja, jak czasem nas Polaków za granicą nazywają Rosjanami, też nam wtedy pewnie nie jest przyjemnie, więc analogicznie tak to tutaj wygląda w Turcji. Także na to uważajcie, o tym pamiętajcie. Czy Turcja to kraj islamski? Nie. Jeżeli chodzi o ustrój polityczny, Turcja jest republiką, jest krajem laickim, świeckim według konstytucji, ale jeżeli chodzi o wyznanie, to faktycznie w większości wyznawaną religią w Turcji jest islam. Czy do Turcji potrzebny jest paszport i wiza? Nie, już od jakiegoś czasu nie. Polacy mogą wjeżdżać do Turcji na dowód osobisty i w taki sposób mogą w Turcji przebywać 90 dni w ciągu pół roku. Dopiero jeżeli chce się ten pobyt przedłużyć, to wtedy tutaj dodatkowe dokumenty trzeba załatwiać, a tak turystycznie dowód osobisty wystarczy. Czy w Turcji trzeba mieć włączony tryb samolotowy w telefonie? Zalecałabym, jeżeli macie w tym telefonie polską kartę SIM, bo w związku z tym, że Turcja nie jest w Unii Europejskiej, ten roaming będzie bardzo dużo kosztował. Jeżeli włączycie tą polską kartę i będziecie, nie daj Boże, jeszcze korzystać z transferu danych, no to przyjdzie Wam naprawdę duży rachunek, chyba że zakupicie turecką kartę SIM i ją do telefonu włączycie, no to wtedy normalnie możecie z tego telefonu korzystać, a jeżeli nie, no to zalecam faktycznie tryb samolotowy włączyć i korzystać po prostu z Wi-Fi, które jest dostępne na terenie hotelu, w którym przebywacie. Czy w Turcji można pić wodę z kranu? To zależy. Jeżeli macie pewność, że ta woda to jest woda górska, źródlana, to jak najbardziej i ta woda jest przepyszna, ale zazwyczaj nie będziecie do końca tego wiedzieć, więc tutaj zalecałabym nie ryzykować. Tak jak już ktoś w Turcji długo mieszka albo jest w ogóle tutaj urodzony, to jest przyzwyczajony i raczej mu się po wypiciu wody z kranu, nawet z jakiegoś takiego podejrzanego źródła, nic nie stanie, ale turyści, którzy przyjeżdżają tutaj na chwilę, różnie mogą zareagować, więc raczej pijcie wodę butelkowaną i w związku z tym też uważajcie na napoje z lodem, bo ten lód też zazwyczaj jest robiony z kranówki. Myślę, że jeżeli to będą drinki alkoholowe, to nic tam się nie stanie, ale jakieś tam, wiecie, cola z lodem czy coś, no to na to uważajcie i raczej woda butelkowana. Czy w Turcji można pić alkohol? Tak, alkohol jest w Turcji dostępny, Turcy piją alkohol, nie wszyscy, ale sporo Turków pije. Alkohol nie jest w Turcji dostępny na taką skalę jak w Polsce.
Na przykład na wsiach raczej nie ma takich sklepów, w których byłby alkohol sprzedawany, ale w miastach mniejszych, większych, a już w ogóle w miastach turystycznych alkohol dostępny jest wszędzie i w sklepach monopolowych, i w marketach, w barach, w restauracjach, w hotelu. Także jeżeli macie na to ochotę, to tak w Turcji alkohol pić można, tylko pamiętajcie, z umiarem, żeby wstydu Polakom nie przynosić, bo różne historie na tym all inclusive się zdarzają. Ale o tym już może tutaj się nie rozgadujmy. Czy w Turcji trzeba zakrywać włosy? Rozumiem, że chodzi tutaj o kobiety. Nie, absolutnie nie. W Turcji nie ma takiego nakazu, nie ma takiego obowiązku. Są Turczynki, które zakrywają włosy ze względów religijnych, ale są też takie Turczynki, które w ogóle się nie zakrywają i w ogóle nie zwracają uwagi na to, żeby ten strój był jakiś skromny. Także nie ma takiego obowiązku poza jedną sytuacją. Jeżeli wchodzicie do meczetu, to faktycznie tam trzeba włosy zasłonić. Czy w Turcji można chodzić w krótkich spodenkach? Tak, szczególnie jeżeli wybieracie się do tych miast turystycznych, do kurortów, to oczywiście. Jeżeli wybieracie się dalej na wschód Turcji i zwiedzacie jakieś takie bardziej konserwatywne miejsca, to tutaj jednak trochę bym uważała. To znaczy, nawet jak w takich miejscach ubierzecie krótkie spodenki, to raczej nikt Wam nic nie powie, ale musicie się wtedy przygotować na to, że będą spojrzenia. Ale jeżeli chodzi o miejsca turystyczne, kurorty, to jak najbardziej w krótkich spodenkach można chodzić. W krótkich topach z dekoltem, w bluzkach na ramionczkach można chodzić jak najbardziej. Czy w Turcji trzeba mieć buty do wody? To zależy. Polecałabym sprawdzić, jaka plaża będzie przy hotelu, do którego się wybieracie. Zdarza się, że w Turcji są plaże kamieniste i wtedy faktycznie polecałabym te buty do wody, bo łatwiej wtedy do tej wody wejść, ale są też plaże piaszczyste, więc tutaj po prostu trzeba to sprawdzić. Czy w Turcji można wychodzić z hotelu? Tak, i uważam, że trzeba. Turcja ma naprawdę dużo więcej do zaoferowania niż to, co możecie znaleźć w hotelu na all inclusive. Także ja zachęcam do wychodzenia poza hotel i odkrywania różnych ciekawostek tureckiej kultury, żebyście faktycznie później po powrocie do domu mogli powiedzieć, że byliście w Turcji, a nie w hotelu, bo to dwie różne sprawy. I tutaj właśnie pytanie, myślę, związane z tym, czy w Turcji jest bezpiecznie. Tak, uważam, że jest bezpiecznie. Ja się czuję w Turcji w wielu sytuacjach bezpieczniej niż w Polsce. Po pierwsze, nie ma tutaj raczej na ulicach pijanych mężczyzn, którzy mogliby mnie zaczepiać. Często nawet po zmroku są poza domem całe rodziny z dziećmi, szczególnie latem, kiedy w ciągu dnia jest upał, to wtedy właśnie rodziny z dziećmi wychodzą dopiero jak się zrobi ciemno. I też Turcy raczej reagują, jeżeli potrzebuje się pomocy i się o tą pomoc zawoła, to Turcy reagują, nie odwracają wzroku, więc raczej czuję się tutaj dość bezpiecznie, chociaż faktycznie są takie sytuacje, których należałoby unikać. Są takie miejsca, do których należałoby nie chodzić. Po prostu tak jak wszędzie trzeba się zachowywać gdzieś tam z zachowaniem rozsądku i wtedy myślę, że będzie w porządku. Czy w Turcji trzeba się targować? Nie trzeba, czasami nawet nie można, bo jeżeli na przykład się wybierzecie na zakupy do centrum handlowego, to tam nie należy się targować, tam już są z góry ustalone ceny i nikt z tej ceny Wam nie zejdzie. Targować się można na przykład na bazarze, ale nie trzeba, jeżeli nie macie na to ochoty. Czy w Turcji jest wieprzowina? Tak, ale nie wszędzie. Można wieprzowinę znaleźć w dużych miastach, w miastach turystycznych, w takich dużych marketach typu metro, to jest coś jak Makro Center, ale za dużego wyboru nie ma i też ta wieprzowina jest droga. A poza takimi miastami turystycznymi to raczej wieprzowina dostępna nie jest. Czy w Turcji są wielbłądy? Nie. To znaczy wielbłądy nie żyją w Turcji tak naturalnie. Jeżeli gdzieś wielbłądy są, to one są sprowadzane z innych krajów jako atrakcja turystyczna. Niektórzy turyści po prostu gdzieś tam mimo wszystko cały czas Turcję z wielbłądami kojarzą, nie wiadomo dlaczego i chcą sobie z tym wielbłądem czy na tym wielbłądzie zrobić zdjęcie, więc skoro
jest popyt, no to jest i podaż, ale no Turcja z wielbłądami nie powinna być kojarzona, bo wielbłądy naturalnie tutaj nie występują. Czy w Turcji są komary? Tak, są, ale urzędy miasta bardzo dbają o to, żeby te komary ludziom nie dokuczały, więc regularnie miasta są opryskiwane przeciw tym komarom. Także, no nie, mi się nie zdarzyło jeszcze, żeby w Turcji mnie komar ugryzł. Dobrze. Czy w Turcji jest inna godzina? Tak, w tej chwili są 2 godziny różnicy. Tutaj jest 2 godziny później niż w Polsce, ale jak już w Polsce będzie zmieniony czas na letni, to wtedy będzie godzina różnicy. Czy w Turcji pada śnieg? Tak, w Turcji pada śnieg. Jak jesteście już od jakiegoś czasu tutaj na moim kanale, to doskonale o tym wiecie. Jeżeli jesteście nowi, wrzucę w przypiętym komentarzu playlistę z zimowymi vlogami tutaj z Turcji. W regionie, w którym ja mieszkam, na wschodzie Turcji, dość wysoko w górach, mamy bardzo śnieżne, mroźne zimy. Bywa, że mróz dochodzi do minus 20 stopni. No i generalnie na terenie całej Turcji śnieg pada w większym lub mniejszym stopniu. Jest właściwie tylko kilka takich miejsc, gdzie śnieg raczej nie pada nigdy i gdzie temperatury nie schodzą poniżej zera. Jest to wybrzeże Morza Śródziemnego, Morza Egejskiego. Także jeżeli wybieracie się gdzieś tam do kurortów tych nadmorskich, no to tam raczej śniegu nie będzie. Ale już w górach położonych tam dookoła zimą śnieg może leżeć. I tutaj też myślę, że warto zaznaczyć, że Turcja to nie tylko wakacje nad morzem, na plaży, w upałach, pod palmą, ale też bardzo popularne są w Turcji kurorty narciarskie. Się tak nazywa? Kurorty narciarskie? Ośrodki narciarskie. Także można jak najbardziej do Turcji też wybrać się na narty. I dalej pytanie tutaj w związku chyba z tym śniegiem, czy w Turcji jest ogrzewanie? Tak, oczywiście w miejscach, w których to ogrzewanie nie jest jakoś bardzo potrzebne, no to po prostu montowana jest klimatyzacja, która też może działać jako ogrzewanie wtedy, kiedy jest taka potrzeba, kiedy zrobi się trochę chłodniej. A tak generalnie w Turcji ogrzewanie jest. My na przykład mamy piec gazowy i normalnie w każdym pokoju kaloryfer, także tak, jest ogrzewanie w Turcji. Widzę, że te pytania z kategorii turystycznej już mi się skończyły. Zostały mi jeszcze 2 pytania typowo na temat Turków i myślę, że są one dosyć kontrowersyjne. Pierwsze pytanie, czy w Turcji można mieć kilka żon? Nie, oficjalnie nie. Według prawa posiadanie więcej niż jednej żony jest zabronione. Jest to nielegalne. Ale wiem o tym, że zdarzają się takie sytuacje, szczególnie na wschodzie Turcji, gdzieś tam na wsiach, gdzie są takie rodziny, w których mężczyzna żyje na przykład z 2 kobietami, obie je traktuje jak żony, ale prawnie nie jest to zalegalizowane. Myślę, że warto tutaj podkreślić to, że w Turcji, tak jak w Polsce, można wziąć ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego albo ślub religijny w meczecie. Z tym, że w Polsce, jak weźmiemy ślub w kościele, to on już jest zalegalizowany prawnie. Nie trzeba ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego powtarzać. Natomiast w Turcji ślub religijny nie jest legalny prawnie. I tak trzeba wziąć ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego. No i czasem zdarza się tak, że gdzieś tam jakiś mężczyzna poślubia sobie 2 kobiety, to znaczy bierze z nimi taki ślub religijny. Nie jest to wtedy zalegalizowane prawnie, no i tak sobie żyją. Ale nie ma tego dużo, gdzieś tam po prostu wiemy tylko o tym ze słyszenia. W naszym otoczeniu, już gdzieś tam z naszych znajomych czy rodziny Nuriego takiej sytuacji nie ma, nie znamy. Dobrze, i jeszcze jedno pytanie. Czy Turcy są obrzezani? Tak, to znaczy pewnie nie wszyscy, ale zakładam, że Turcy, mężczyźni, którzy są muzułmanami, są obrzezani. Nie ma absolutnie w Turcji obrzezania kobiet. O tym pamiętajcie. No dobrze. I to są wszystkie pytania, które sobie zapisałam. Jeżeli macie jeszcze tego typu pytania, jakieś inne, to możecie śmiało zadawać je w komentarzach. Jeżeli będę umiała na nie odpowiedzieć, to na pewno odpowiem. I dajcie znać, czy ktoś z Was wybiera się w tym roku do Turcji na wakacje. I to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym filmie już niedługo. Görüşürüz!